Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Czołgiem, stalkerzy. Czołem, stalkerzy. Dawno mnie nie było, to znaczy byłem, ale ze mną to jest tak, że nawet jak mnie nie ma, to w jakimś tam sensie jestem, tylko że ostatnimi czasy więcej obserwuję niż robię, co naturalnie odbiło się na częstotliwości pojawiania się nowych rzeczy zarówno na Centrum Zony, jak i tutaj na kanale. Postanowiłem się troszkę zrehabilitować, obudzić, no bo okazja jest ku temu naprawdę niezła. Jaka? Zapytacie? Ano taka, że będę mógł sobie wreszcie odrobinę ponarzekać. Ale zanim zaczniemy, to jeszcze takie szybkie info, bo ostatnio zaczęliśmy współpracę z bardzo fajnym serwerem RP w klimacie właśnie Stalkera i jeśli lubicie takie pisane odgrywanie ról, to zapraszamy na Discorda po więcej informacji. Jest sobie taka gra, Stalker 2, to znaczy, ja wierzę na słowo, że jest, bo osobiście jej nie widziałem, no i z tego co wiem, wy też jej nie widzieliście, bo pokazali nam tylko jakiś wyreżyserowany pokaz, no i naturalnie nie ma w tym nic złego, no bo w końcu gry z otwartym światem są z natury zbyt nieuporządkowane i chaotyczne, by taki dowolny fragment gameplayu mógł stanowić skuteczną reklamę, no a sama reklama, jak to reklama, ma pokazywać produkt z jak najlepszej strony. Czy to, co zobaczyliśmy na tegorocznym E3 było najlepszą stroną Stalkera 2 i jak to świadczy o samej grze, nie jest w tym momencie istotne. Ważne jest natomiast to, że jakiś czas temu, dosłownie kilka dni temu, na Facebooku pojawiło się ogłoszenie, w którym GSC szukało nowych pracowników na stanowiska redaktorów, scenarzystów, generalnie można powiedzieć, że ludzi od tekstu. Ogłoszenie pojawiło się dokładnie 9 sierpnia. Gra, jak zapewne pamiętacie, wychodzi 28 kwietnia przyszłego roku, czyli mniej więcej za 8 miesięcy. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak się tworzy gry, to takie krótkie wyjaśnienie, żeby nadać sprawie odrobinę kontekstu. Otóż produkcję gry wideo można podzielić z grubsza na kilka etapów, wśród których takie najpopularniejsze, można powiedzieć najbardziej znane graczom, czyli etapy alfa i beta, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Zaczyna się bowiem od konceptu, czyli takiego ogólnego pomysłu na to, jak ta gra ma się w ogóle prezentować, co będzie ją wyróżniać, co będzie czynić ją wyjątkową, o czym ona opowie, jaki gatunek będzie reprezentowała i tak dalej. Po przygotowaniu konceptu wchodzimy w fazę preprodukcji, która z reguły dzieli się na kilka etapów, ale jak sama nazwa wskazuje, jest to głównie faza przygotowawcza do produkcji, czyli faktycznego tworzenia asetów i wszystkiego, co będzie się na tę grę składało. No i to właśnie w fazie preprodukcji potrzebni są scenarzyści, pisarze i generalnie ludzie od tekstu, no bo wiecie, ktoś musi ten koncept rozwinąć, samo się to przecież nie zrobi, tak samo jak koncept arty, które potem posłużą do stworzenia odpowiednich modeli, jakie w fazie rzeczywistej produkcji będą składane w całość, aż do uzyskania wersji alfa. No i to, tak jak mówiłem przed momentem, jest tak naprawdę w dużym skrócie. Wracamy do rzeczywistości. 9 sierpnia, a więc 8 miesięcy, podkreślam to jeszcze raz, przed premierą Stalkera 2 dostajemy ogłoszenie, które mogłoby sugerować, że gra nie została jeszcze stworzona, a kluczowe elementy są dopiero na etapie planowania. No i w tym momencie cokolwiek nie powiem, to wyjdzie na to, że jestem złym prorokiem, dlatego po prostu nic nie powiem, nie skomentuję tego. Ktoś napisał fajny komentarz na naszym Facebooku właśnie do tej sprawy i niech to będzie podsumowanie. Pozdrawiam autora, staram się zakładać podobnie i chyba wydaje mi się, że na ten moment tak to zostawiamy, choć do tego, na jakim etapie jest obecnie gra, za chwilkę jeszcze wrócimy. Druga sprawa odnośnie Stalkera 2 to jest oczywiście Unreal Engine 5, no bo jak zapewne już słyszeliście, GSC wreszcie przyznało się do wersji silnika, z której korzysta ich najnowsza gra. Zrobili to na Twitterze tego samego dnia, w którym ujawnili swojego wydawcę, którym z kolei okazał się być Koch Media, czyli firma, którą na pewno bardzo dobrze znacie, chociażby pod szyldem Deep Silver, no i z którą GSC już w przeszłości współpracowało przy okazji tworzenia Czystego Nieba. Tutaj taka śmieszna sprawa. W komentarzach pod newsami na temat współpracy GSC i Koch Media rozgorzała dyskusja o zabezpieczeniach. Część ludzi uznała, że skoro 10 lat temu w Czystym Niebie znalazło się niezbyt fajne zabezpieczenie DRM, no to w Stalkerze 2 również będzie na pewno dokładnie tak samo. No i z jednej strony przyrównywanie tej sytuacji rynkowej z roku 2021 do tej z 2008 kompletnie mija się z celem, no ale z drugiej niestety nie do końca, bo na pewno słyszeliście,
pamiętacie, jeśli tylko nie spędziliście ostatnich kilku lat pod kamieniem, o najnowszej odsłonie serii Metro, czyli Metro Exodus, którego wydawcą był nie kto inny jak właśnie Deep Silver. Przy okazji ostatniej części przygód Artioma pojawiły się kontrowersje związane z Denuvo, jakie okazało się, zresztą nie po raz pierwszy, spowalniać działanie gry. Ostatecznie zabezpieczenie zostało usunięte przez 4A Games, ale niesmak po takim komentarzu Deep Silver pozostał. Bo Denuvo wpłynęło na to doświadczenie. Denuvo zawsze wpływa na to doświadczenie i nigdy nie wpływa pozytywnie, ale skoro w tym momencie nie mamy żadnych dowodów, że podobny los czeka Stalkera 2 i możemy operować tylko na domysłach, a do tego jest zapewne o wiele za wcześnie, by pytać o to GSC, to po prostu poczekajmy, w końcu i tak nie mamy innego wyjścia. No i tak, wreszcie sam Unreal Engine 5. Długo się zastanawiałem, zanim postanowiłem publicznie mówić o tej teorii. Pierwszy raz pisaliśmy o tym chyba z 1,5 roku temu, ale mam wrażenie, że na kanale mówiliśmy o tym troszkę wcześniej. Ale ostatecznie podsumowałem sobie, co już mam. Zobaczyłem, że tych poszlak jest na tyle dużo, żeby później nie wyjść na kompletnego idiotę, i ta teoria została wam zaprezentowana. Z tego co wiem, na wschodzie ludzie też dochodzili do podobnych wniosków. Nie rozumiem, dlaczego GSC nie powiedziało o tym wcześniej, ale domyślam się, że może chodzić o jakąś umowę z Epiciem, bądź jakimś cudem z Microsoftem. Tak czy siak, to jest ten moment, w którym powinienem się zacząć puszyć, naśmiewać z tych, którzy oskarżali nas o nadmierne fanboystwo i prezentowanie jakichś wybujałych teorii, a wyszło na to, że przypadkiem udało nam się przeprowadzić takie, powiedzmy, mikrośledztwo w tym naszym stalkerskim mini podwórku. Także tak, chełpić się nie zamierzam, bo to chyba troszkę nie jest w moim stylu, ale biorę się od razu do roboty i zwrócę waszą uwagę na jeden drobny szczegół, który mogliście przegapić, bo ogłoszeniu wersji silnika towarzyszył screen z edytora, na którym widzimy, coś tam widzimy. I zamiast patrzeć na zawartość samego screena i to, że w katalogu Shroud jest tylko 40 pozycji, spójrzcie sobie tutaj. Nazwa sugeruje, że Stalker 2 jest aktualnie na etapie usuwania błędów, czyli daleko w procesie produkcji. Czyli zbierając to wszystko do kupy, gra jest mniej lub bardziej kompletna. Poszukiwani pracownicy z 9 sierpnia nie mają nic wspólnego z główną osią fabuły, a może mają, ale z obiecanymi DLC. A studio ma jeszcze 8 miesięcy na zlikwidowanie błędów i to, co stanowi największy problem w stworzeniu gry o takiej jakości oprawy i o takim stopniu skomplikowania, w jaki GSC celuje, czyli na prace optymalizacyjne. Pamiętajcie, że silnik, na którym studio pracuje, jest ciągle w Early Accessie, a według planów Epica opuści go dopiero na początku przyszłego roku. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak pracuje się na wczesnej wersji silnika, ale mogę się domyślać, że jest to mozolna, repetytywna robota, gdzie wiele rzeczy może pójść nie tak. I jaki będzie tego efekt, przekonamy się, miejmy nadzieję, już w kwietniu przyszłego roku. I na koniec tego segmentu powiedzmy jeszcze taka dygresja. Wydaje mi się, że GSC jest teraz takim bardziej doświadczonym, to znaczy doświadczonym na pewno, bo wiadomo, latka lecą, ale też bardziej profesjonalnym studiem niż jeszcze kilka lat temu i tutaj też dobrym przykładem wydaje mi się będzie komentarz z naszego Facebooka, bo tak, ambicje stojące za cieniem Czarnobyla, czy tam wcześniej jeszcze Oblivion Lostem były naprawdę ogromne, i przez dłuższy czas Stalker był taką grą widmo, której nikt nie traktował poważnie. Miejmy nadzieję, że faktycznie studio dojrzało i podobny los nie czeka Stalkera 2. Tak czy siak zostało nam 8 miesięcy, podczas których powinniśmy dostawać więcej wiadomości na temat gry. Czy będą dobre, czy będą złe, czas pokaże, ale wydaje mi się, że najbliższym terminem, w którym powinniśmy wyglądać jakichś nowych newsów, jest tegoroczny Gamescom, na którym Microsoft ma pokazać swój obiecany największy zbiór gier ekskluzywnych. A jako, że Stalker 2 też jest jakoś tam ekskluzywny dla Xboxa, bo na sprzętach Sony nie ukazuje się od razu, to bardzo prawdopodobne, że właśnie na Gamescomie grę zobaczymy. Stream Xboxa rozpoczyna się 24 sierpnia o godzinie 19. Jeśli pojawią się jakieś konkretniejsze poszlaki ze strony Xboxa bądź GSC, damy znać na Centrum Zony, także zapraszamy, zaglądajcie do nas, znajdziecie tam też kilka innych nowości o Stalkerze 2, o których nie wspominam w tym materiale. I co? To na razie tyle, trzymajcie się, korzystajcie z tych ostatnich dni lata, i dobre polowanie, Stalker.